Jadę sobie do klienta, i robiłem tego klasa niedawno. EHR w nim nie chodził. Jedziemy do innego stałego klienta, ale miło się patrzy, jak się widzi ciągnik, który się naprawiało i że on jeździ i pracuje. Jakiś czas temu był generalny przegląd tego sprzęta. Ciekawe, czy to wszystko śmiga? Na pewno, przecież Plek to tego nie robił. Nie wiem, czy to jest coś do opowiadania. Chyba nie, bo to jest wszystko mechaniczne w zasadzie. Tutaj były po prostu ogólne poprawki instalacji, żeby wszystko działało. I tak jest zapewne. No wiadomo, może poza przeciążeniówką, bo to nigdy nie działa, ale czy można to naprawić, ale po co? Zajrzymy do stopu, no. Dobra, tu John Deere stanęło na tym, że tu są przyciski dwutorowe, trzypozycyjne, oryginalne 1000 zł, a założymy zamienniki. Tylko tutaj brakuje takiej prowadnicy do przewodów, ale to będziemy myśleć później po złożeniu tego. Odjeżdżamy. Na temat tego John Deere'a warto dodać, że w nich muszą być obydwa przyciski sprawne, żeby to chodziło. W tej JCB nowy przycisk od stopu, nowy czujnik, fabrycznie nowy na JPT złącze, więc nie jakiś dziad. Podziała parę dni i się zespawał w środku. Takie teraz są części. A odnośnie tego John Deere'a jeszcze nie wiem, czy to jest po to, żeby nie było dwóch operatorów z dwóch stron błotników. Tam są no dwutorowy jest ten włącznik, dwie pary pinów, 6 przewodów, więc wydaje mi się po prostu, że to jest na zasadzie takiego krzyżowego włącznika. Jedna strona rozłącza drugą. Także tak to wygląda, idziemy dalej. Jechałem do klienta na misję poboczną. Moskowny traktorowy zawód. Towarzysze, gdzie kurwy i szatana. 12V instalacja, 24V na rozruch. Jakieś tam dziwne regulatory, on się kiedyś zapalił ten ciągnik nawet. No to jest dosyć wesoły przypadek. Nie ma lekko ten ciągnik. No i tam jest coś z ładowaniem nie tak, ale ogólnie wisiują wszystkie kontrolki. Przełożyłem to na jakieś pół dnia. Dobra, mamy tutaj takiego ORS-a. Miał nie działać podnośnik, ale podnośnik działa na szczęście. Tu są zrobione przez właściciela przyciski na krótko z błotników. Wymuszenie. I tutaj był temat tego typu, że tu zawsze jest problem z rozryglowywaniem tego. No teraz się akurat rozryglował. Musi się zablokować, zaraz go sobie zgasimy. Dobra, jest zareglowany. I teraz bierzemy sobie tak. Góra, dół, 0. I mamy rozreglowane, tak? Wiadomo, dolna pozycja, pozycja do pracy. Tutaj sobie regulujemy wysokość. Mamy też dociążanie. Wtedy nam te ramiona trochę pójdą w dół. Ile tam sobie chcemy. Puścimy, wrócą do ustalonej pozycji. Pozycja ta górna, podnoszenie do nawracania. Żeby nam maszyna szyby nie wybiła, przytrzymujemy sobie przycisk tutaj i wtedy tymi plusami, minusami ustalamy, do jakiej pozycji zawsze nam ma w tej pozycji do nawracania, w tej pozycji transportowej, jak mają nam wrócić ramiona. Także tak to wygląda. I tu była jeszcze kwestia tego typu, że wałek się nie wyłącza, ale sprawdziłem zasilanie cewki, tam była rozbierana cewka i czpień. Wszystko jest elektrycznie w porządku, właściciel musi sobie jeszcze raz to rozebrać i to trzeba precyzyjnie, bardzo dokładnie, bez żadnego najmniejszego opiłka poskładać, także temat RS-a mamy z głowy. Sukces, kolejny sprawny ciągnik naprawiony, oby tylko takie maszyny były. Klas Renault jedno zło. Słuchajcie, taka renówka, przejściówka, kabina starego typu, reszta nowa, skrzynia Traktronik, ona jest znana z starszych renówek, tam 155,54 na przykład i tak dalej. Symbole wiadomo różnią się w zależności od wyposażenia, rocznika, mocy. Traktronik, sterownik, ja tu byłem wcześniej przy tym ciągniku. Sterownik był uszkodzony, jak go wcześniej przymierzyłem mu wszystkie zasilania, po prostu nie dawał znaku życia. Został wysłany do naprawy. Ożył ten ciągnik, z tym, że tutaj problem jest tego typu, że informuje nas o błędzie.
No i z tego co mi wiadomo, to chyba nie ma tutaj kodów błyskowych, trzeba się podpiąć. Posiada ta skrzynia złącze diagnostyczne, z tym, że ja nie... Niestety mój Metadiag działa tylko na kanie, a to chodzi po kalajnie. Nie mam takiego interfejsu, żeby to sprawdzić. Niestety, a tych renówek jest od groma, bo psują się oporowo. No i cóż, ciągnik jeździ po tej naprawie sterownika. Ja nie wiem, czy coś będę tutaj mógł działać. Blok zaworowy pod nogami. Dwa czujniki są z boku, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy one informują o prędkości skrzyni, czy o jakichś tam przesuwkach. O zapiętych koszach nie pamiętam. Tutaj jest potencjometr. Dwa włączniki krańcowe, przykładane sprzęgła. Ciągnik jeździ. Gdyby tutaj było coś uszkodzone, on by nie ruszył. Teraz nie wiadomo, czy po prostu mu się jakaś rezystancja na cewkach nie pokrywa i po prostu zaczął komunikować błąd, ale wydaje mi się, że nawet by nie ruszył z czymś takim. Nie będę się tu zbyt długo zagłębiał, raczej będę musiał tę robotę komuś oddać niestety przez brak tego interfejsu do starych renówek. I co? No i bierzemy się za coś dalej. 52. Dobra, nie działa EHR na amen. Zobaczymy, czy w ogóle się tu kontrolki odzywają. Nic. Dobra. To był kwietnik. Próba rozreglowania. Nic. No dobra, jesteśmy wpięci na dzień dobry, żeby ustalić, czy zasilanie dochodzi, czy panel zdech, czy może przycisk, ale nie ma kontaktu ze sterownikiem, więc szukamy zasilania do sterownika na dzień dobry. Dobra, wstępnie ze schematu mamy stałe zasilanie, teraz sprawdzimy sobie po stacyjce zasilaniem. Zlokalizowany bezpiecznik według schematu. Na pinie 6 wróciło zasilanie i składamy, zobaczymy. Akcja się udało, zasilanie wróciło, zgłasza błąd, ale to chyba czujnik drafu 31. Zobaczmy, ale na pewno tak, dobra, czujnik drafu to nie jest błąd krytyczny w tym ciągniku. Będzie mrygał, ale ogólnie działa. Czy nie? O, jest, dobra. A, wysokość sobie damy na maksa. Śmiga. Zobaczymy tu górę, dół. Bardzo fajnie, błędy pokasowane. EHR sprawdzony na wszystkie sposoby. Rewers nie szarpie. Bardzo ładny ciągniczek. Wszystkie śruby na swoim miejscu, nie poobrywane, nie pozajeżdżane. Fajnie.